Cześć, ja jestem Grzesiek. Związałem się z Nokią blisko 10 lat temu, a obecnie jestem Verification Architektem w dziale RF Verification. To, co mnie przyciągnęło do Nokii i dalej trzyma, to taki troszeczkę kontrast pomiędzy tym, co miałem na studiach, gdzie prowadzący nie pozwalał dotknąć niektórych urządzeń, a tutaj po prostu można pójść do laboratorium, podłączyć, zepsuć, naprawić, jeszcze raz zepsuć i wiedzieć dokładnie, jak to działa. To jest taka fajna rzecz, której można dotknąć, a czego nie mają na przykład inni użytkownicy. Też możliwość obserwowania takiego przeskoku technologicznego i bycia nie tylko obserwatorem, ale też i uczestnikiem tych zmian. Jak przyszedłem do pracy, było GSM, było WCDMA, LTE było w fazie takiego rozwoju. Pojawił się Narrowband IoT, tak? Internet of Things wszedł. Zaczęliśmy pracować nad 5G i w tym momencie to 5G już jest dostarczone. I to się działo za moim udziałem, a patrząc jeszcze kilkanaście lat wcześniej, telefon stacjonarny był luksusem. Najciekawsze w mojej pracy jest to, że mam kontakt z technologią, której używają bądź będą używali użytkownicy końcowi, więc jak jedzie się tramwajem czy przechodzi ulicą i widzi osobę, która coś tam robi na smartfonie czy na tablecie, no to można mieć takie poczucie, że dołożyło się tą cegiełkę, że właśnie ktoś daje lajka na Facebooku. Taką cechą, która wyróżnia Nokię na rynku, jest szybkość dostosowywania się do jego potrzeb. Wprowadzanie technologii i jakość dostarczanych tych technologii. Wszystko tak naprawdę obraca się wokół jednego takiego rozwiązania, które jest takim charakterystycznym rozwiązaniem dla Nokii, czyli FlexiBTS. U nas nie ma tak jak u innych, że wprowadzenie nowej technologii, dodanie nowej konfiguracji wymaga zmian sprzętowych na sajcie, czyli na maszcie gdzieś tam w polu. U nas wszystko to się odbywa przy pomocy oprogramowania. Na pewno naszą przyszłością będą wszelkiego rodzaju jednostki Massive MIMO, czyli takie, które mają już nie 2, 4, 8 anten, ale 64, 128 i więcej. Na pewno wszelkiego rodzaju jednostki, które pracują na wyższych częstotliwościach, dzięki czemu to pasmo wspierane i zakres świadczonych usług będzie coraz większy, więc na pewno wszelkiego rodzaju modulacje wysokowartościowe. To są takie rzeczy, na których się teraz skupiamy. Przede wszystkim warto przyjść do Nokii ze względu na możliwości rozwoju. Można zacząć swoją karierę jako szeregowy pracownik, popracować z technologiami, z produktami, z rozwiązaniami technicznymi, z których korzystamy i o których nie mieliśmy w ogóle świadomości, jak działają, więc można zajrzeć na tą drugą stronę, dowiedzieć się, jak coś działa, jak jest wprowadzane i też zobaczyć, jaka jest przestrzeń czasowa, jaki jest dystans pomiędzy wymyśleniem danego produktu, a jego wprowadzeniem na rynek, kiedy się pojawią pierwsze reklamy w telewizji, a od kiedy pracowaliśmy nad danym produktem. Na pewno można robić różne rzeczy, nie tylko techniczne, więc tutaj każdy może znaleźć dla siebie miejsce. No i też można zetknąć się z technologiami, produktami, z którymi nigdzie indziej nie byłoby okazji. Także jeżeli ktoś studiuje kierunki techniczne, chce popracować, nabyć takiego praktycznego doświadczenia, nie tylko książkowego w oparciu o to, co już było, no to Nokia jest jak najbardziej tym miejscem, gdzie powinien skierować swoje kroki. Jeżeli ktoś już ma doświadczenie w kierunkach technicznych, tutaj będzie mógł jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę. Jeżeli wytwarzał oprogramowanie, testował oprogramowanie do tej pory, no to w Nokii na pewno dostanie taką szansę, aby może zająć się troszeczkę bardziej projektowaniem, czy to oprogramowania, czy to testowania. Na pewno ma szansę stać się specjalistą w danej wąskiej dziedzinie, jeżeli sobie tylko wymarzy. Jeżeli ktoś bardzo lubi zarządzać produktami, ludźmi,
no to myślę, że w Nokii czekają go naprawdę ciekawe wyzwania również i pod tym kątem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany badaniem performance'u radiowego przy pomocy takich urządzeń jak analizatory widma, generatory, to jak najbardziej zapraszamy. Również w Nokii znajdzie się miejsce dla osób, które chcą sprawdzić, jak działa BTS w wyizolowanym środowisku, gdzie można podłączyć user equipment, sprawdzić throughput i spróbować w warunkach laboratoryjnych zrobić na przykład przesłuch na celkach, to zapraszamy.